Trudno jest przejść obok tego samochodu, nie odwracając głowy. Podczas testu wiele osób się za nim oglądało. Stylistyka tego auta naprawdę może się podobać. Zapraszam na test Jetour Dashing. Jest to jedna z marek, która należy do chińskiego giganta Chery Holding. Na pewno słyszeliście o takich markach jak Omoda, Jayco, Chery. To są marki, które też m.in. należą do Chery Holding. Uważam, że stylistycznie świetną robotę robią też 20-calowe felgi, które są dostępne już w podstawowej wersji. Zwróćcie uwagę też na wymiary opony, jest to 255 na 45. Nie jest to raczej wymiar standardowy dla chińskich SUV-ów, ale za to występuje w BMW X3. Dashing to spore wielkości SUV, jest większy niż na przykład dobrze znany w Polsce Jayco 7. Samochód ma 459 cm długości, 190 cm szerokości, rozstaw osi wynosi 272 cm, a prześwit to 16 cm. Wśród tej wielkości SUV-ów auto wyróżnia się sporą szerokością i dość dużym rozstawem osi, co jest oczywiście na plus. Plusem jest też to, że drzwi zakrywają praktycznie cały próg, w związku z tym wysiadając raczej nie pobrudzimy sobie spodni. Dolna część nadwozia jest pokryta taką szeroką listwą z tworzywa, co przy okazji oczywiście robi fajną stylistykę, a też jest całkiem funkcjonalne. Testowana wersja jest zasilana benzyną, ale w opcji jest też możliwość dokupienia w cenie 6500 zł instalacji LPG z zachowaniem gwarancji producenta. Jeśli planujecie duże przebiegi w ciągu roku, można taką opcję rozważyć. Na temat spalania i napędu opowiem jeszcze w dalszej części filmu. Teraz sprawdzę, czy nadwozie jest ocynkowane oraz jaka jest grubość lakieru. A Ty, jeśli możesz, sprawdź, czy masz subskrypcję. W rozwoju kanału możesz też mi pomóc, dając polubienie, podbicie lub komentarz. Z góry dziękuję. 30 stal. 30 element ocynkowany. 130 ocynk. 130 ocynk. 130 ocynk i dach. 130 stal. Sprawdźmy progi. 140 ocynk, bardzo grubo. 110 ocynk. 90 ocynk. 130 ocynk. 140 ocynk. I jeszcze element w bagażniku, już przygotowałem tutaj sytuację. 30 stal. Szkoda tylko, że pokrywa bagażnika jest stalowa, ale ogólnie raczej nie można narzekać na zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia. Kupując nowy samochód w salonie, dostajemy gwarancję producenta i bezpieczeństwo zakupu. Gdybyście jednak rozważali zakup używanego samochodu, zdecydowanie polecam sprawdzić go używając skaner diagnostyczny. W ten sposób możemy samodzielnie uzyskać wiedzę na temat ewentualnych usterek, autentyczności przebiegu itd. Mam właśnie taki skaner diagnostyczny Carli i pokażę Wam część jego możliwości na przykładzie BMW serii 1 F40, podpinając go do gniazda OBD. W autach BMW, Mini oraz samochodach grupy Volkswagena często jest też dodatkowo możliwość kodowania, czyli wprowadzenia różnych ukrytych funkcji. Do kodowania przejdę za chwilę. Zacznijmy teraz od diagnostyki. Carli jest już połączony z naszym telefonem i zaczynamy diagnostykę.
trzeba chwilkę poczekać i urządzenie wykryło 30 problemów. Między innymi jakiś błąd dotyczy silnika. Możemy na bieżąco odczytać, czego taki błąd dotyczy. Ja interpretuję to, że wystarczy na razie to obserwować, ale można też zapytać o zdanie mechanika Carli, co o tym sądzi. To wszystko mamy w cenie, posiadając Carli. Jestem naprawdę pod wrażeniem, jak dużo możemy zrobić sami, nie wydając pieniędzy w serwisie. Teraz pokażę Wam, co sobie zakodowałem w BMW, wybierając jedną z wielu możliwości. Zdecydowałem się na zmianę animacji na M-Performance. Tak wyglądała moja dotychczasowa animacja. A teraz moje oko cieszy się animacją M-Performance. Carli ma wiele możliwości. Jeśli rozważasz zakup tego urządzenia, w opisie znajdziesz link oraz kod, z którym dostaniesz 15% rabatu. Wróćmy teraz do testowanego samochodu Jetour Dashing. Przez cały test byłem pod wrażeniem ładnej sylwetki i moim zdaniem dobrej proporcji. Oświetlenie zewnętrzne też mi się podoba, ale miałem problem, żeby pokazać Wam, jak samochód wygląda na światłach pozycyjnych. W europejskich samochodach po prostu włączamy światła pozycyjne, wysiadamy z kluczykiem i zamykamy drzwi. Z Dashingiem nie byłem w stanie tego zrobić, bo jak włączyłem światła pozycyjne i chciałem wysiąść, samochód zaczynał trąbić. Udało mi się w końcu to zrobić na zapalonym silniku i pozostawionym kluczykiem w środku. Prawdopodobnie taka sytuacja jest możliwa tylko ze względu na jednostkową homologację. Oznacza to, że nie jest to pełna europejska homologacja, a co za tym idzie, samochody nie muszą mieć wymaganego przez Unię Europejską wyposażenia, a silniki nie muszą spełniać rygorystycznych norm emisji spalin. Dla części osób może być to plus, bo nie ma tutaj na przykład systemu ostrzegania o przekroczeniu prędkości. Warto jednak mieć świadomość, że samochód nie był poddany testom Euro NCAP, gdzie nie tylko są oceniane skutki kolizji, ale również systemy zapobiegające wypadkom. Napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze podejście do tego tematu. Przejdźmy teraz do omówienia napędu, osiągów i spalania. Mamy do wyboru dwa silniki benzynowe, jeden o pojemności 1.5, a drugi 1.6, oba turbo doładowane. W naszym przypadku jest ten mocniejszy wariant o mocy 190 koni. Zgodnie z deklaracją producenta, średnie spalanie powinno wynosić 11 litrów na 100 km, jednak podczas testu zostałem miło zaskoczony niższym spalaniem. W teście miejskim, delikatnie obchodząc się z gazem, spalanie wyszło mi około 9 litrów na 100 km. Podobnie spalanie też wypadło na drodze ekspresowej, bo przy średniej prędkości 102 km na godzinę na odcinku 67 km wyniosło 9,3 litra na 100 km. Jak wcześniej wspominałem, jest w razie czego też opcja montażu zasilania LPG. Nie mogłem się doszukać na oficjalnej polskiej stronie wyników przyspieszenia i elastyczności, więc podaję tylko moje wyniki. W moim teście przyspieszenia od 0 do 100 km uzyskałem 9,33 sekundy. Natomiast w próbie elastyczności od 0 do 100 km wyszło mi 6,34 sekundy. Podsumowując, katalogowa moc jest dość duża, dźwięk silnika dość fajny, ale osiągi w mojej ocenie nie rzucają na kolana. Natomiast maska na pewno sporo waży i wydaje się solidna. Zerknijmy teraz na bagażnik. Nawet standardowa wersja ma elektrycznie otwieraną pokrywę bagażnika i to jest zdecydowany plus. Przy wzroście 1,82 m muszę się niestety trochę pochylać, żeby nie uderzyć się w głowę. Z tyłu do dyspozycji jest roleta z taką niewielką prowadnicą. Przy takim rozwiązaniu musimy bardzo uważać, żeby nie rysować plastikowych powierzchni. Po prawej stronie haczyk na zakupy, oświetlenie LED. Całość jest pokryta wykładziną, taką miłą w dotyku. Próg załadunkowy jest równo z podłogą. Po stronie lewej
sytuacja jest podobna. To jest oświetlenie LED plus jeden haczyk. Taki specyficzny, powiedziałbym. Po jednej i po drugiej stronie bagażnika znajdziemy jeszcze takie wnęki. Pojemność bagażnika wynosi 486 litrów, ale uwaga, ładowność to zaledwie 375 kg. Jak uniesiemy podłogę, to mamy tutaj jeszcze dodatkowe schowki. Natomiast jak uniesiemy ten element, to pod nim jeszcze jest lewarek, narzędzia i miejsce chyba prawdopodobnie na koło zapasowe lub dojazdowe. W cenniku jednak takiej opcji nie zauważyłem, w związku z tym myślę, że w polskiej dystrybucji raczej nie jest dostępna. Długość bagażnika w podstawowej konfiguracji wynosi około 87 cm. Oparcie kanapy jest składane w proporcji 2/3 do 1/3, ale ważniejsze jest to, że są dwa warianty pochylenia oparcia. To mi się bardzo podoba. Spróbuję teraz złożyć oparcie kanapy od strony bagażnika. Mam nadzieję, że mi się to uda. Udało się to zrobić. Po rozłożeniu oparcia podłoga jest prawie całkowicie płaska, ale pas bezpieczeństwa odchyla się razem z kładzionym oparciem. No i sprawdźmy, jaka nam wyjdzie odległość do fotela kierowcy. Jest to około 169 cm. Jestem już na tylnej kanapie i zacznijmy ocenę wnętrza od góry. W górnej części mamy do dyspozycji uchwyt, lampkę. Poniżej sprawdźmy materiały. Tu jest plastik, ale taki z fakturką. Poniżej elementy ozdobne. Ta część jest delikatnie miękka. Tutaj taka fajna maskownica na głośnik. Ta część jest miękka. Tu mamy taki ala schowek. Szkoda, że nie ma tasiemki takiej z magnesem w tym miejscu, tak jak z przodu. No ale coś tutaj można włożyć. Natomiast już od tej części w dół jest już twardo. Kieszeń jest dzielona na dwie części. Można tutaj na przykład przewozić butelkę. Tapicerka kanapy moim zdaniem się ładnie prezentuje. W dotyku ta tapicerka stwarza wrażenie takie zbyt gumowe i bez poślizgu. Pod tym względem niestety nie odpowiada mi ten materiał. Przednie fotele mają zagłówek zintegrowany, więc można powiedzieć, że do jakiegoś stopnia są to fotele sportowe. W oparciach obu foteli są gazetowniki. Na środku mamy dwa nawiewy i gniazdo USB-A. Przy okazji zerknijcie, jak wygląda kluczyk od samochodu. Jest to taka kostka. Także troszkę nietypowo. Podłoga jest zupełnie płaska. W związku z tym nawet na środku w miarę wygodnie można podróżować. Ilość miejsca na stopy jest wystarczająca. Na pewno jest dużo miejsca na wysokość między podłogą a dolną częścią fotela. Ilość miejsca na kolana na 4 palce, czyli w miarę ok. I ilość miejsca nad głową. No to jest taki zapas. Mamy tutaj z tyłu też oczywiście podłokietnik, w którym są dwa miejsca na kubki z takimi gumowymi wypustkami. Kanapa nie jest przesuwana, natomiast można ją dwustopniowo regulować, odchylając do tyłu bądź do przodu. No i to jest taka różnica.
Wnętrze moim zdaniem wizualnie robi bardzo dobre wrażenie. Czy takie dobre wrażenie zrobią aktualne ceny? Moim zdaniem tak, szczególnie jeśli skorzystamy z wyprzedaży rocznika 2025. Dla przykładu auto z silnikiem o pojemności 1,5 litra w standardowym kolorze białym zostało wycenione na 97 300 zł. Z kolei dashing w najbogatszej opcji z silnikiem pojemności 1,6 litra w kolorze niebieskim znalazłem u jednego z dealerów za cenę 114 900 zł. Dla porównania aktualny rocznik w pełnej opcji startuje od ceny 129 900 zł w kolorze białym plus ewentualna dopłata za inny kolor, która wynosi 2600 zł. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie cenę dashinga w porównaniu do konkurencji. Jak widać, jestem już na fotelu kierowcy. Sprawdźmy teraz jakość materiałów użytych do wykończenia wnętrza oraz jakie mamy z przodu udogodnienia. Górna część drzwi jest miękka w odróżnieniu od drzwi tylnych. Tu mamy ozdobne wstawki. Ta przypomina troszeczkę karbon. Tu jest miękki materiał. Fajna osłona głośnika. Ta część jest miękka. I poniżej mamy taki schowek zabezpieczony taką taśmą, która jest na magnes, więc możemy tu coś trzymać i nam to nie wypadnie. Poniżej są już twarde plastiki. Kieszeń jest podzielona na dwie części. Do jednej z nich idealnie pasuje butelka półlitrowa, a też myślę, że większa również. Deska rozdzielcza jest miękka i to do samego końca. Tutaj mamy też ten taki ozdobny element przypominający karbon. Ta część jest bardzo miękka. No i tu już jest taki cały pas, podobnie wyglądający. Obok schowka przed pasażerem jest haczyk. Ciekawy gadżet. Sam schowek jest twardy w środku i na zewnątrz. Niestety schowek przed pasażerem nie posiada oświetlenia. To mi się zawsze podoba w każdym samochodzie, a mianowicie schowek na okulary. Bardzo pożyteczna rzecz. Obok mamy mechaniczną dźwignię do otwierania panoramicznego dachu, który w każdej wersji jest w standardzie. Jest tutaj roleta odsuwana elektrycznie i dach jest też po prostu uchylany i otwierany. Poniżej ekranu centralnego, na którym niestety nie znajdziemy języka polskiego, znajdują się dwa miejsca na telefon. Kolejne trzecie miejsce na telefon wraz z ładowarką indukcyjną oraz chłodzeniem znajdziemy obok podłokietnika. Obok mamy miejsca na kubeczki. Jeden jest troszeczkę wyżej, drugi jest niżej, z takimi gumowymi wypustkami. Poniżej tej konsoli mamy jeszcze półkę, gdzie znajdziemy w przedniej części gniazda USB-A oraz USB-C, które w nocy są podświetlone. To jeszcze nie wszystko, bo po przeciwległej stronie jest jeszcze gniazdo 12V oraz kolejne gniazdo USB-A. Powierzchnia półki jest zgumowana, a dodatkowo gumę możemy wyjąć, co zawsze ułatwia czyszczenie. Podłokietnik nie jest regulowany. Ma taką fajną tackę, którą można umieścić z przodu bądź z tyłu. Z tym, że tacka niestety jest z twardego materiału, ale za to poniżej dno już jest gumowane i guma jest wyciągana. Także duży plus, a dodatkowo jeszcze schowek jest chłodzony. Zobaczcie. Także rewelacja. To jest akurat rewelacyjne rozwiązanie.
Większość funkcji obsługujemy na ekranie. Niestety dotyczy to również regulacji lusterek wstecznych. Żeby to zrobić, na ekranie musimy zaznaczyć odpowiednią funkcję i mamy 10 sekund, żeby rozpocząć regulację tymi pokrętłami na kierownicy. Pokrętło po lewej stronie kierownicy może też służyć w standardowym ustawieniu do regulacji temperatury lub wentylacji, o ile nie korzystamy w tym czasie z aktywnego tempomatu. Jeśli tempomat aktywujemy, to z kolei to lewe pokrętło służy do ustawień tempomatu. Dobrym rozwiązaniem jest taka zakładka, którą od góry możemy przeciągnąć na dół i mamy tutaj najważniejsze funkcje. Między innymi jest tutaj dostęp do kamery 360, która jest standardem w wersji podstawowej, a w naszym wyposażeniu producent nazywa tą kamerę 540. Trudno jest na nią narzekać, szczególnie mając na uwadze cenę samochodu, ale jednak brakuje mi widoku na koła samochodu. Mamy oczywiście widok z góry oraz widok 3D. Dla mnie pewnym mankamentem było to, że podczas cofania, mając wyświetlany obraz z kamery, nie było możliwości złożenia lusterek wstecznych. Jest to czasem niezbędne, jeśli parkuje się na przykład blisko słupa. Żeby to zrobić, musiałem wyłączyć kamerę, złożyć lusterka i ponownie włączyć kamerę. Innego sposobu nie znalazłem, ale jeśli taki jest, to napiszcie w komentarzu. Zaraz przejdę do omówienia wrażeń z jazdy, ale teraz jeśli możesz, sprawdź, czy masz subskrypcję. Będzie mi też bardzo miło, jeśli dostanę od Ciebie polubienie i podbicie. Dzięki. Samochód prowadzi się bardzo przyjemnie. Brzmienie silnika jest miłe dla ucha, szczególnie przy nie za wysokich obrotach i niższych prędkościach, gdzie nie słychać szumu powietrza. Automatyczna skrzynia biegów o 7 przełożeniach całkiem fajnie reaguje, poza gwałtownym ruszaniem z zatrzymania. Wtedy jest wyczuwalne pewne opóźnienie. Prawdopodobnie jest to skrzynia renomowanej firmy Getrack, która też jest montowana w samochodach Renault. Przy takiej normalnej jeździe zawieszenie jest dość jędrne, czyli umiarkowanie komfortowe. Wyciszenie przy prędkości 90 km/h wypada całkiem nieźle, bo mój sonometr odnotował około 64 dB. Na wyświetlaczu od cyfrowych zegarów nie znajdziemy jednak zbyt wielu dodatkowych informacji. Brakuje mi np. parametrów związanych z tempomatem, czyli informacji, jaka jest ustawiona prędkość oraz odległość od poprzedzającego pojazdu. Te informacje są dostępne tylko na dużym ekranie. Sprawdziłem też wyciszenie przy prędkości 120 km/h i mój przyrząd pokazał około 69 dB. Poziom wyciszenia można uznać za całkiem niezły, szczególnie mając na uwadze cenę samochodu. Dla mnie natomiast pewnym problemem jest sytuacja, która występuje w dashingu przy korzystaniu z Android Auto. Jak wyświetla się nam mapa, to zakrywa cały ekran wyświetlacza i wszystkie przyciski na ekranie znikają. Jeśli chcemy cokolwiek zrobić, musimy wyjść z Android Auto. Samochód pozytywnie mnie zaskoczył szerokim i intensywnym snopem światła, szczególnie na światłach mijania. Reflektory LED są co prawda statyczne, ale radzą sobie naprawdę dobrze. Dodatkowo auto posiada funkcję doświetlania zakrętów, co nie zawsze jest nawet dostępne w dużo droższych samochodach. Wysokość wiązki świetlnej musimy jednak regulować manualnie. Koniecznie napisz w komentarzu, jak oceniasz Jetour Dashing oraz czy rozważasz zakup tego samochodu. Jeśli jesteś użytkownikiem, podziel się swoją opinią. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że film Ci się podobał, a jeśli chcesz zobaczyć mój kolejny materiał, nie zapomnij o subskrypcji. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!